Cześć! W dzisiejszym filmie zaprezentujemy Wam, jak interpretować pierwszeństwo przejazdu, jak je oceniać prawidłowo na tak zwanych skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na prawidłową sygnalizację, bo to jest częsty problem, że kierowcy nieprawidłowo używają kierunkowskazów i żebyście prawidłowo oceniali, na które pojazdy powinniście zwracać uwagę i które pojazdy mają przed Wami pierwszeństwo. Zachęcam do oglądania. Oczywiście wszystkie skrzyżowania będą w tak zwanym rejonie egzaminacyjnym WORD-u Szczecin. Trzymajcie się, cześć! Na samym początku zwróćmy sobie uwagę na takie standardowe skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, gdzie przebiega ona na wprost. Widzimy, czyli tutaj mamy drogę z pierwszeństwem prosto, a ta droga z prawej strony będzie drogą podporządkowaną. No i jeszcze taki schemat z góry. Zobaczcie, mamy przecięcie dwóch dróg. Jedna z nich jest drogą z pierwszeństwem, druga jest podporządkowana. No a teraz zbliżamy się do skrzyżowania z tak zwanym łamanym pierwszeństwem, czyli zaczynamy temat dzisiejszego filmu i zbliżając się zawsze określcie, czy macie znak droga z pierwszeństwem, czy ustąp pierwszeństwa. Tutaj widzimy akurat, że mamy ustąpić pierwszeństwa, więc na pewno będą nas interesowały wszystkie pojazdy z tej grubej kreski, tak? Ona nam określa, gdzie znajduje się droga z pierwszeństwem. Więc wykonamy sobie tutaj manewr skrętu w lewo. Będziemy musieli przepuścić na pewno wszystkie pojazdy, które jadą z lewej strony i z naprzeciwka. No akurat mam szczęście, nie ma żadnych pojazdów, więc wjeżdżam. Pamiętajcie o pojazdach szynowych. No i tu jeszcze musielibyśmy określić, czy nie znajdują się pojazdy z prawej strony, bo one ciągle mają to pierwszeństwo. Pamiętajcie, że pierwszeństwo ustalamy przed wjazdem na skrzyżowanie i przez cały przejazd musicie zastosować się do tego pierwszeństwa. Kolejny manewr na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym. Wykonujemy manewr skrętu w lewo i oczywiście musimy to sygnalizować lewym kierunkowskazem. Pomimo tego, że kontynuujecie jazdę drogą z pierwszeństwem, to wykonujecie skręt i ta sygnalizacja ma być wykonana. W tym miejscu nie zapomnijcie zwrócić uwagę na pojazd szynowy, który również jedzie z drogi z pierwszeństwem. Musicie ukończyć manewr na torowisku, dlatego to on ma pierwszeństwo. Zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania z łamanym pierwszeństwem. Oceniamy najpierw, czy jesteśmy na drodze podporządkowanej, czy z pierwszeństwem. Widzimy już, że mamy drogę z pierwszeństwem, ale z prawej strony również znajdują się pojazdy na drodze z pierwszeństwem, więc tutaj wchodzi nam zasada prawej ręki, bo jesteśmy w sytuacji równorzędnej. Uważamy na pieszych. Oczywiście tego manewru nie sygnalizujemy, bo zgodnie ze znakiem jedziemy na wprost, czyli nie włączamy tutaj żadnego kierunkowskazu. Jedziecie przez jakiś czas po swoim torowisku i w pewnym momencie, jeżeli upewnicie się, że na pewno pojazdu z prawej strony nie ma, możecie opuszczać to skrzyżowanie. Pamiętajcie jeszcze o przejściach dla pieszych i zachowaniu przede wszystkim szczególnej ostrożności przez cały przejazd na skrzyżowaniu. Tutaj mamy podobną sytuację, pojedziemy sobie znowu prosto i znowu musimy ustąpić tylko pojazdom z prawej strony. Mamy sytuację równorzędną. Pamiętajcie, że jak macie pojazdy, musicie dobrze znaleźć to miejsce, gdzie się macie zatrzymać, żeby nie wymusić na nich pierwszeństwa. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy prosto. Widzimy, jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, ale pojazdy z prawej strony również są na drodze z pierwszeństwem, więc wszystko z prawej jest do przepuszczenia. Oczywiście nie włączamy kierunkowskazu, bo jest jazda na wprost. No i zaczynamy przepuszczanie od pojazdów szynowych. Zerkamy, nie ma nic. Gdyby był, zatrzymanie musi nastąpić w miejscu, w którym umożliwimy mu przejazd. Następnie miejsce zatrzymania. Widzimy trójkąty dla pojazdów, które nadjeżdżają z prawej strony. No i później kontynuujemy jazdę, zerkamy jeszcze, czy nie nadjechały żadne pojazdy z prawej strony, które skręcałyby w prawo i tu widzimy kolejne miejsce do zatrzymania. No i przejście. I ponownie jedziemy prosto. Zwróćcie uwagę na znaku, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Tutaj częstym błędem kierowców jest sygnalizowanie lewoskrętu. Tak? Pamiętajcie, że jeżeli widzicie na znaku, że jedziemy prosto, nie sygnalizujemy kierunkowskazem. Trzeba bardzo uważać na te pojazdy z prawej strony, bo są słabo widoczne. Wjeżdżamy, jeżeli widzimy, że mamy przestrzeń, możemy przejechać.
Pojedźmy teraz w prawo, opuszczamy drogę z pierwszeństwem. Widzimy, że mamy jeszcze drogę z pierwszeństwem z lewej strony, no ale tutaj zasada prawej ręki jest po naszej stronie, czyli możemy skręcić, uważamy tutaj na przejście. Pamiętajcie, że ten manewr jest bardzo trudny technicznie do wykonania, dlatego lepiej go wykonać na pierwszym biegu. Teraz pojedziemy prosto, czyli widzicie po znaku, że musimy przepuścić pojazdy z lewej strony, z naprzeciwka, gdyby skręcały w swoje lewo i wszystkie pojazdy z prawej strony. Często zapominacie o tych pojazdach wyjeżdżających tutaj z prawej strony. Kolejna sytuacja, jedziemy na wprost. Tutaj ze względu na bardzo słabą widoczność zostało dodatkowo zamontowane lustro, abyście mogli lepiej ocenić pojazdy nadjeżdżające z lewej strony. Na kolejnych skrzyżowaniach spróbujcie ocenić pierwszeństwo sami. Ja powiem, gdzie jedziemy, a Wy sobie zadecydujcie, kogo powinniście przepuścić. Skręcimy w prawo na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto. Ponownie prosto. Jedziemy prosto. Jedziemy w prawo.